Witam Was serdecznie w nowym odcinku. Przez całą tą serię dostawałem sporo wiadomości. Paweł, wszystko idzie zgodnie z planem, super, cieszymy się. To pierwszy odcinek, gdzie w końcu w mojej rehabilitacji nie idzie wszystko zgodnie z planem i musiałem może nie zrobić krok w tył, ale się chwilę zatrzymać na tym etapie, na którym jestem. A co się wydarzyło, co spowodowało to, że tego kroku do przodu nie mogłem zrobić w swojej rehabilitacji, zobaczycie w tym odcinku, na który Was serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie. Jedziemy do klubu. Sporo czasu nie nagrywałem, bo szczerze powiedziawszy nie chciało mi się. Miałem ciężki moment, miałem bardzo ciężki moment, jeśli chodzi o rehabilitację. I w sumie ten moment dalej trwa. Dalej od momentów, kiedy widzieliście poprzednie odcinki, poprzedni odcinek, to dalej trenuję jakby podobnie, czyli robię sporo rzeczy z drużyną, ale na te najfajniejsze, przynajmniej mentalnie najfajniejsze, schodzę z treningu i nadrabiam to sam, czyli te rzeczy, gdzie jest jakaś tam rywalizacja, gdzie gramy małe gry i tak dalej, no to schodzę, jest to bardzo frustrujące, bo muszę gdzieś tam biegać obok i tak dalej. Jest to chyba najtrudniejszy moment mentalnie dla mnie z całej tej rehabilitacji, albo jeden, no na pewno w samej topce, jeśli chodzi o te najgorsze momenty. I chcę, żebyście też o tym wiedzieli, bo gdzieś tam się tym wszystkim dzielę od samego początku, więc mimo, że teraz już jestem na boisku, już gram w tą piłkę, bo już jakieś małe gry na jakiś tam dziadek, jakieś tam rzeczy robię z piłką, że jestem na boisku, więc robię to co lubię, to i tak to jest bardzo ciężkie, bo to jest, że jesteście tak blisko, a jednak tak daleko, ale no gdzie teraz jestem? Aktualnie dzisiaj chłopaki grają ostatni sparring przed sezonem z Olympiakosem Pireus o 16. Ja aktualnie jadę na trening. No trening mam oczywiście sam, albo tam z jednym chłopakiem jeszcze, który jest kontuzjowany. No i w poniedziałek jest bardzo ważny dzień, czyli biodex. No, jeśli wyjdzie wszystko bardzo dobrze, to dostanę zielone światło, żeby już robić wszystko z drużyną. Aktualnie jestem 7,5 miesiąca po operacji, więc no i tak to idzie ok, no bo jakby gdyby mnie bardzo chcieli pchać, to już bym już bym mógł trenować i tak dalej, ale to widzę, że to bardzo powoli są to robić, bardzo zachowawczo i właśnie to też jest takie moje bicie się z myślami, że z jednej strony no to jest super, no bo dbają o mnie, o to, żebym już nie wrócił na ten stół operacyjny, a z drugiej strony mam takie, kurde, już nie mogę, bo już mnie to bardzo męczy. Robiłem też inne testy, hop test, nie wiem czy kojarzycie, po prostu skaczecie lewą nogą jak najdalej, prawą nogą jak najdalej, później trójskok lewą nogą jak najdalej, prawą nogą jak najdalej i musicie wylądować tak, żeby się nie podeprzeć drugą nogą, żeby skontrolować ten ostatni skok. Te testy wyszły super, bo wszystko praktycznie jest idealnie, tam różnice są 2 cm powiedzmy, no na kilku metrach to nie jest problem. Robiłem też testy, bo mamy Nordboard, czyli no mamy też testy na platformach, to robię praktycznie 2 razy w tygodniu, tam też są lekkie deficyty, ale to jest do 10%, jest to ok. Przy hamowaniu tam mam troszkę większy deficyt, ale to też już z Piotrkiem, bo z Piotrkiem cały czas współpracuję, cały czas manewrujemy tym treningiem siłowym, żeby te deficyty zmniejszać, ale wyszedł duży deficyt na Nordboardzie, czyli na ćwiczeniu, którego nienawidzę. Jak ktoś ogląda całą tą moją przygodę, to nienawidzę Nordica i mamy taką maszynę specjalną, która mierzy właśnie zejście. Pokażę Wam, nagram Wam to. I sama wartość dla lewej i prawej nogi nie są złe, ale różnica między tymi nogami jest duża, aczkolwiek w innym teście, takim jak prone test, czyli jak leżycie na samym brzuchu i próbujecie dwójkami wypychać nogę do góry, tam nie ma w ogóle różnicy, czyli w niektórych tylko po prostu aspektach ta różnica jeszcze jest, ale no chcemy zrobić to tak, żeby to wszystko było idealnie. No nic, dojeżdżamy na stadion i będziemy trenować.
boiska treningowe, to my trenujemy na tych dwóch, ale boisk jest, zaraz wam powiem ile, bo jest ich dużo. Tam były dwa, tu jest jedno jeszcze, tam jest kolejne, tam jest jeszcze jedno, tu jest jedno sztuczne, tam są jeszcze dwa naturalne i jedno sztuczne. 9 boisk mamy, w tym 2 sztuczne. A my korzystamy z dwóch, no ja czasami tutaj. You start as a defender. You react on as a ask. You're going short. If you get the ball, first make the bounce with me, then you can score. Ja już jestem po treningu, godzina jest 13:50, mecz jest o 16:00, więc no teraz już nie mam co tam robić, bo już zrobiłem nowe, trochę siłownie i jakby zapytałem trenera, czy mogę jechać na 2 godziny do domu i wrócić po prostu na mecz. No i się zgodził i właśnie jedziemy do domu na kawkę z żoną, troszkę posiedzieć z córą i za 2 godziny będę wracał tutaj, żeby wspierać swoich kolegów w meczu z Olympiakosem. Fajny mecz, bardzo wymagający przeciwnik. Nie wiem, w której rundzie Ligi Mistrzów oni grają, ale chyba w tej ostatniej rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów grają. Dla nas to jest ostatni sprawdzian przed startem ligi, więc zobaczymy. Po sparingu 1-1 z Olympiakosem. Całkiem niezły mecz, bardzo dobra drużyna Olympiakos. Strzelili nawet 2 bramki, ale 2 ze spalonego. Ostatni test, chłopaki go zdali pozytywnie, szczerze powiedziawszy, bo myślę, że to całkiem niezły wynik, jak na mecz z mistrzem Grecji, który chyba w Lidze Mistrzów będzie grał. I co, jedziemy do domu i widzimy się pewnie już jutro. Nadeszła ta chwila, czyli wyniki konkursu na koszulki. Trzecim wygranym, czyli trzeci komplet, to jest wybór dokonany przez moją mamę, która będzie wam wysyłać te koszulki, więc powiedziałem, że może sobie wybrać jedną osobę, która wygra taką koszulkę, do której moja mama właśnie wyśle tą koszulkę. Wygraną osobą jest As, to ja, 17. Nie zaskoczę nikogo, czemu ta koszulka idzie do ciebie, As. Moja mama też właśnie zwróciła uwagę na to, że powiedziałem właśnie mojej córce i o tym, że zostałem tatą, że jestem szczęśliwy. To właśnie napisałeś w komentarzu, więc dlatego pewnie ten wybór. Kolejnymi wygranymi numer 2 jest Jan Toma 9229 i pierwszy wygrany to Totti 2444. I może powiem pokrótce, czemu te osoby wygrywają i te komentarze wygrywają. Ja wiedziałem, jakim komentarzom chciałbym dać te koszulki i kogo gdzieś tam wynagrodzić, że tak powiem, i trochę po części robiłem ten kanał po to, w sensie nie po to, żeby komuś dać koszulkę, ale po to, żeby usłyszeć takie komentarze. I chciałem po prostu pomóc też ludziom, którzy będą to przechodzić i pokazać lekki taki drogowskaz, jak to powinno wyglądać. Pewnie ktoś może się też przyczepić do mnie, do mojej rehabilitacji, że to może nie jest w 100% tak, jak to powinno wyglądać, ale jestem przekonany, że zrobiłem to w profesjonalny sposób i robię to w profesjonalny sposób, do którego niektórzy ludzie nie mają w ogóle dojścia. I ja chciałem to pokazać, chciałem właśnie uświadomić, jak to powinno wyglądać, po to, żeby niektórzy ludzie później, jak na przykład im się coś stanie, wiedzieli, na co zwracać uwagę. Tak jak już wiele razy to powtarzałem, każda rehabilitacja jest inna, każda historia jest inna, ale mniej więcej te ramy są podobne i po prostu po to, żeby ktoś nie dał się zrobić w balona i fajnie, że mogłem kilku osobom pomóc. Takich komentarzy było jeszcze kilka. Ale tak jak ja powiedziałem, wiem, że to jest trochę niefajne, ale napisałem tam, że ludzie muszą subskrybować kanał, żeby dostać koszulkę. Sporo ludzi nie subskrybuje kanału, to też było jakimś takim hitem, które też mi
pomogło wybrać te osoby, bo naprawdę tych komentarzy nie spodziewałem się, że będzie aż tak dużo, bo jest ponad 200 komentarzy, za które Wam bardzo dziękuję. Większość, albo wszystkie są bardzo miłe. Jest to naprawdę dla mnie sygnał, że warto było to robić. Nawet dla jednego czy dwóch komentarzy, a co dopiero ponad 200. Więc dziękuję Wam bardzo. Następnym odcinkiem będzie odcinek Q&A. Jeśli macie jakieś pytania do mnie co do mojej rehabilitacji, albo nie wiem, myślicie, że moje doświadczenie może odpowiedzieć na pytanie, które Wy sobie zadajecie, jak macie jakiś problem w swojej rehabilitacji, albo macie pytanie odnośnie całkowicie czegoś innego, co Was interesuje, to piszcie je w komentarzach i następnym odcinkiem będzie odcinek Q&A, bo po prostu ta moja rehabilitacja teraz jest monotonna. To, co widzieliście w tym odcinku, tak wygląda, pewnie będzie wyglądało już wyglądają kolejne 2 tygodnie, bo to, co widzieliście, jest 2 tygodnie temu, więc na razie nie nagrywałem nowych rzeczy. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Było to jak miód na moje serce, bo naprawdę nie spodziewałem się, że będzie ich aż tyle. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam. Cześć. Witam w kolejnym dniu. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Nie powiem, że się bardzo stresuję, aczkolwiek bardzo mi zależy, żeby to wyszło dobrze. Czyli jedziemy na biodek i od tego biodeksu będzie zależeć sporo. Czyli to, w którym miejscu jestem. Czy już jestem jakby w 100% gotowy, żeby wejść w 100% trening z drużyną, co za tym idzie, za niedługo zacząć grać w sparingach? Czy jest tak jak było, czyli ten deficyty są jeszcze troszkę za duże w niektórych aspektach i będę musiał to po prostu korygować przez następne tygodnie? Czy może się cofnęło i jest gorzej niż było i też będę po prostu musiał nad tym pracować, więc no zobaczymy, jestem bardzo ciekaw. Jak mam być szczery, to nie mam sobie nic do zarzucenia. Zrobiłem każdy możliwy trening, który miałem do zrobienia, który mi gdzieś tam dał Piotrek i ludzie w klubie. Robiłem wszystko naprawdę na 100%. Nic nie zeskipowałem, że tak powiem, żadnego treningu, więc jestem przygotowany na 100%, więc po prostu zobaczymy, dam siebie 100% i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ale kurde, mam nadzieję, że będzie już dobrze i że będę mógł wejść w 100% w trening. No jeśli nie, to trzeba będzie wrócić albo po prostu robić to, co robię i gdzieś tam korygować bardziej ten trening siłowy, żeby te deficyty jeszcze trochę zmniejszyć. A jeśli będzie dobrze, no to super, więc zobaczymy. Tym razem nie ma wideo z mojego testu na biodeksie, bo szczerze powiedziawszy najbardziej zależało mi na wyniku, a nie na tym, żeby go nagrać. Jeśli ktoś z Was dalej nie wie, co to jest biodeks, bo jesteście tutaj pierwszy raz, to zapraszam Was do odcinka, który widzicie tutaj na ekranie. No nic, widzowie. Jestem po biodeksie. Niestety nie mam dobrych wiadomości. Niestety. To znaczy nie mam też bardzo złych wiadomości, ale nie mam też dobrych wiadomości. Po prostu jest bardzo podobnie tak jak było, czyli na 4 mam deficyt 5%, co jest bardzo dobrze. Na 2 w Peak Force, czyli jakby w najwyższym momencie mam koło 10, ale obydwie dwójki wzrosła im siła. Co też jest jakby fajną informacją, no bo siła jakby ogólna wzrosła i to tam dosyć sporo, bo chyba około 20%, 15-20%, no ale ten deficyt został taki sam, czyli około 10%, no ale niestety przy szybszych ruchach te deficyty są za duże i są większe niż jak byłem u chłopaków, co może być spowodowane tym. Też przyszliśmy na pracę na 2 nogi, na 2 w ostatnim okresie, no bo jak wjeżdżałeś, to już było ok, więc wiesz, widocznie jeszcze bardziej trzeba się przerzucić na tę 1 nogę znowu wyrównać, więc no w tym planie już masz 4 serie na 1 nogę w Nordiku. Będziemy robić teraz nogi 2 razy w tygodniu, zrobimy jeszcze w czwartek drugi raz, nie? A nie mam robić jakichś takich, bo to jest przy tych szybszych ruchach, nie mam robić jakiejś, nie wiem, dynamicznej tej 2, jakiejś takiej pracy na Kaiserze albo coś w tym stylu, żeby to bardziej w dynamicznych ruchach było robione? No tak, tylko że musimy też poprawiać tę siłę, więc na tym treningu dzisiaj masz siłę, a w czwartek zrobimy sobie bardziej dynamiczną tą 2.
żeby też nie zapomnieć o sile, bo jakby żeby tylko dynamikę dwójki, no to ten dysbalans będzie się pogłębiał czy tak, no bo siła będzie spadała, nie? A jeżeli sprintujesz, to tam stymulacja do dynamiki jest cały czas. To wiem, ale to jest dziwne, że ja już zaczynam trenować, sprintuję i tak dalej i przy tych najszybszych ruchach wcześniej miałem 113 chyba, a dzisiaj 90. To jest spadek 20%, nie? No tak jest, no tym bardziej jak miałeś ten graf, no ta dwójka zawsze będzie delikatnie słabsza niż była przez graf, no ale tak da się to wyrównać, bo już to zrobiliśmy, więc na spokojnie. Bo to nie jest, że ze zmęczeniem, to zmęczenie by na tak mocno nie wpłynęło. Może delikatnie, nie? Ale jakby wątpię, więc po prostu trzeba to wyrównać i tyle. Więc no nic. Jak ma być szczery, to chyba jest to najgorszy moment w tej rehabilitacji, bo mam już dość trochę, już to trwa bardzo długo, już jestem bardzo blisko, a już byłem bardzo, bardzo blisko i znowu teraz trzeba się zatrzymać i już jest to męczące. Można się trochę pośmiać, że jak, nie wiem czy kojarzycie Robura z WK i ogólnie chłopaków z WK, jak mówią, motywacja nie istnieje. Motywacja? Jaka kurwa motywacja? Ty potrzebujesz jej, żeby tu przyjść? Ja potrzebuję, żeby stąd wyjść! I to ja się z tym zgadzam, motywacja nie istnieje, bo gdybym miał się kierować motywacją, to bym tym pierdolnął, bo mi się nie chce. Też mam takie dni, że mi się nie chce, już mam dość i nie mam żadnej motywacji, w ogóle mnie no nie chce mi się nic, głowa mi podpowiada, Paweł, jebnij tym, ale najważniejsze w tym wszystkim jest dyscyplina i konsekwencja i tego staram się trzymać. I jak mam trening do zrobienia, to jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden dzień. Nie zawsze jest to fajne, nie zawsze jest to miłe, ale ten każdy jeden kolejny trening zbliża nas do celu. Niekoniecznie to musi być trening, to może być co innego w waszym życiu. I myślę, że to jest dobra opcja, szczególnie w tych trudnych momentach, żeby pchać to do przodu, ten wózek, bo tak jak mówię, no jest moment, gdzie pierdolnąłbym tym, szczerze powiedziawszy. Już czasami mam takie myśli destrukcyjne, głowa mi też podpowiada i to, uwierzcie mi, że to jest normalne. Sportowcy na profesjonalnym poziomie też mają takie myśli, że dobra, mózg tam ci mówi, nie, że dobra, odpuść sobie, Paweł, już wystarczy, już koniec, fajnie, wróć sobie do Polski i może, nie wiem, otwórz sobie biznes i pierdolnij tym wszystkim, po co się męczyć. No ale nie, no trzeba pchać ten wózek, bo finalnie ja kocham to, co robię, mimo tych bardzo trudnych chwil kocham to, co robię i po prostu ta dyscyplina i konsekwencja mnie w tym trzyma i myślę, że to jest idealny sposób, i może nie idealny, ale może być tylko jedynym sposobem na to, żeby trudne momenty w takich sprawach, jeśli chodzi o karierę, przezwyciężać. Ale jadę teraz do swojego, jak to mówią, safe haven, do domu. Czeka na mnie moja żona, moja córka. I to jest to, za co jestem bardzo wdzięczny. Finalnie na końcu będzie dobrze. Witam Was w kolejnym dniu. Wczoraj były nie za dobre informacje, jeśli chodzi o ten biodex, no ale nic, no. Tak jak widzieliście, trzeba wstać i robić dalej swoje. Jedziemy na trening. To też, jak tak analizowałem, no to też nie jest najgorszy ten biodex. Po prostu obydwie nogi zaczęły rosnąć tak samo, dlatego teraz będzie zmiana. Troszkę zmienimy trening, wrócimy do treningu jednonóż. Trzeba wstać, jechać do roboty. Piękny dzień dzisiaj mamy, chociaż tyle. Postaram się dzisiaj Wam dużo pokazać. Postaram się Wam pokazać cały trening, to co robię na siłowni, to co robię na boisku. Wszystkiego nie pokażę, no bo pewnie będę coś robił z drużyną. Tą część z trenerem wziąłem mikrofon, może też podepnę mikrofon, więc też lepiej Wam się będzie oglądać. Każde ćwiczenie na siłowni Wam pokażę. Dzisiaj mam taki dłuższy dzień, więc to może też być taki trochę dzień z Pawłem w tym odcinku. Śniadanie teraz, jadę na śniadanie, jest 8:40, od 9 do 9:30 mam zjeść śniadanie i od 9:30 właśnie zawsze mamy odprawy. Różnie, czasami pewnie teraz będzie na temat meczu, który grali chłopaki z Olympiakosem, czasami to jest po prostu pokazanie co na treningu, czasami jakieś stałe fragmenty, różne rzeczy. No i później mamy przygotowanie do treningu i trening. Później mam, zresztą zobaczycie. Yellow. So there's yellow, bump.
Next ball. Yeah. Hup. Take it. Boom. Good. Blue. Yes. Score. In de bal. Score. In de bal. Hup. Eromheen. Take. Score. Down. Ja. Ja. En nu. Green. Take it. Green and accelerate. Yes. That's it. Yeah. I'm out. Druga runda tego samego. Boom. Okay, bud. And accelerate. Score. Yeah. Every ball is different, eh? Yeah. It's ready. Yeah, white. Boom. And go. Good ball. Yellow. Teraz mam przejebany trening, 2 minuty mam biec jak najwięcej dystansu, a później 2 minuty z piłką. Zobaczymy, będę umierał. Pierwsze 2 minuty zrobione, przejebane. Teraz 2 minuty z piłką i znowu 2 minuty biegu i 2 minuty z piłką. On mi mówi, kolor muszę podać do bramki. Jak mi mówi, że mam iść na niego, to wtedy atakuję. Ah, you didn't expect that, eh? White. White. Green. Yeah, action. Action. Next speed. Next speed. Go on. Go on. Yes. Hey. Go. Good. Jump back. Yellow. Green. Ah! Right. Yes, take it. Next speed. Up. Yes. Okay. And jump back. Okay. Yeah, you're a sissy boy. Who's your daddy? Oh fuck.
Jesteśmy po treningu. Widzieliście, że dzisiaj był dosyć długi dzień, bo no ja mam przed 9, muszę być w klubie, jest godzina praktycznie 17. Więc to jest taki najdłuższy dzień w robocie, że tak powiem. Tutaj się zadziała teraz taka magia telewizji, bo moment do treningu nagrywałem wczoraj, a trening i to, co widzicie teraz, nagrywam dzisiaj. I wczoraj przed treningiem no miałem dosyć kiepski humor, no bo ten biodeks nie wyszedł jakoś super. No ale nie jest dziś. Wczoraj miałem też odprawę tam z lekarzami, z fizjo i tak dalej. Powiedzieli mi wprost, że to nie jest tak, że ten biodek źle jakoś wygląda. On wygląda dobrze jak na ten etap, tylko po prostu no jest tam zdziwieni, że przy tych szybszych ruchach ta dwójka straciła, no ale to nic, no po prostu tak jak dzisiaj widzieliście, bardzo dużo rzeczy mam właśnie na dwójki, po to, żeby tą dwójkę wzmocnić no i dzisiaj już jestem troszkę bardziej pozytywny, że tak powiem. Ja ogólnie mam tak, nawet to jest ciekawostka, mam taką zasadę 24 godzin w trakcie meczu, jak gram, że po dobrym meczu cieszę się 24 godziny i po złym meczu smucę się 24 godziny. Staram się taką mieć po prostu zasadę. Oczywiście, że czasami są takie mecze, które gdzieś tam zostają na dłużej w twojej głowie, ale no staram się właśnie tak robić i tak samo staram się myśleć właśnie, jeśli chodzi o moją pracę, no z różnymi innymi rzeczami, tak na przykład z tym biodeksem, no 24 godziny naprawdę byłem zdenerwowany. Możecie się mojej żony zapytać nawet. No ale no już teraz trzeba po prostu iść dalej i inaczej tego jakby nie zrobimy, jak po prostu no ciężką pracą i konsekwencją na siłowni i na boisku. Dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak widzicie, u mnie też nie zawsze jest tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać, więc jeśli ktoś też przechodzi rehabilitację i dzieją się rzeczy nieprzewidziane albo takie, które nie chcielibyście, żeby się zadziały, to u mnie też takie rzeczy się dzieją. Ale nic nam nie pozostało, tylko po prostu pchać ten wózek dalej i ja mam zamiar go pchać dalej i mam zamiar Wam to pokazywać. Jeśli Wam się to podoba, ten cały proces, to zostawcie lajki, suby, komentarze i nic. Dziękuję Wam bardzo i do następnego. Cześć.